Wyjmuję szczotki. O, bardzo ładne. Był to chyba pierwszy czechosłowacki odkurzacz, który zadebiutował na różnych międzynarodowych targach. Szczerze mówiąc, nie widzę tutaj nigdzie śrub. Najwyraźniej bardzo dużą uwagę przykładał do tego, żeby na urządzeniach nigdzie nie było widać elementów mocowania. Tak. Zobaczcie, super. Mam wrażenie, że dość podobny do silnika, który widzieliśmy w odkurzaczu V300. Teraz jest rozłączony. Połączony. Rozłączony. I teraz musimy przy zmniejszonym napięciu włączyć nasz odkurzacz. Wkładam tutaj w obudowę. Ok, rączka bardzo ładnie się trzyma. Cześć, bardzo się cieszę z tego kolejnego odcinka i z możliwości obejrzenia kolejnego odkurzacza, którego jeszcze nie znam, chociaż już od kilku miesięcy chyba jest tutaj u mnie w warsztacie, ale absolutnie jeszcze do niego nie zaglądałem, nawet nie wypróbowywałem choćby krótko, czy działa. W odpowiedzi na ostatnie nagrania na tym kanale, w odpowiedzi na komentarze pod tymi nagraniami obiecałem, że w jednym z następnych odcinków obejrzymy czechosłowackie odkurzacze Standard i Tiger 808, właściwie bardzo do siebie podobne. Myślę, że jest to praktycznie ten sam odkurzacz, tylko produkowany w różnych wersjach na rynek krajowy i na rynek zagraniczny, tak mi się przynajmniej wydaje, ale jeszcze potem o tym powiemy. Jeżeli chodzi o odkurzacz Standard, to proszę Was jeszcze o odrobinę cierpliwości. Mam bardzo ładnie zachowany właśnie egzemplarz czechosłowackiego odkurzacza Standard z fabryki Elektropraga Chlińsko, ale został on teraz wypożyczony na wystawę odkurzaczy w Muzeum Nowoczesności w Olsztynie, o której już kilka razy tutaj na tym kanale mówiłem, i będzie się na tej wystawie znajdował do 19 maja tego roku, 2024. W momencie, kiedy to nagranie opublikuję, wystawa jeszcze chyba przez tydzień będzie dostępna, zakończy się nocą muzeów, gdzie zresztą będzie chyba okazja się spotkać, bo mam zamiar też tam na tą noc muzeów przyjechać. Odkurzacz jest, ja tak jak powiedziałem, w pięknym stanie. Mogę Wam tutaj pokazać tylko kilka zdjęć, które zrobiłem przed jego wypożyczeniem do Olsztyna. Jak widzicie, jest tutaj komplet akcesoriów. Przede wszystkim jest oryginalna torba na ten odkurzacz z takimi, nie wiem, mocowaniami właśnie do umieszczenia akcesoriów. Jest tutaj wąż bardzo ładnie zachowany, są rury, są różne ssawki. Jest nawet taki słoiczek do lakierowania czy do malowania przy wykorzystaniu tego powietrza wychodzącego z odkurzacza. Wszystko to sobie dokładniej obejrzymy, kiedy ten odkurzacz już wróci do mnie z Olsztyna, pewnie gdzieś tam mniej więcej koniec maja czy w czerwcu przy najbliższej okazji transportu. Natomiast to, co mogę Wam pokazać na razie, to jest ten odkurzacz Tiger 808, który nie pojechał do Olsztyna, został tutaj u mnie w warsztacie. Dzisiaj możemy go sobie obejrzeć. To jest również odkurzacz wyprodukowany w fabryce Elektropraga Chlińsko. Myślę, że pod koniec lat 50., może na przełomie lat 50. i 60. te odkurzacze, chyba nie jestem tego pewien, ale były produkowane mniej więcej gdzieś do roku 1965. Myślę od 54-5, czyli mniej więcej przez niecałe 10 lat. W tej chwili nie jestem w stanie powiedzieć dokładnie, z którego roku jest ten odkurzacz. Być może ktoś z Was, kto ma większe doświadczenie z tymi czechosłowackimi odkurzaczami, będzie to w stanie poznać choćby po tym zastosowanym tutaj włączniku. O tym sobie jeszcze porozmawiamy. Ale w każdym razie bardzo chętnie go dzisiaj obejrzę, rozmontujemy go, zajrzymy do środka, zobaczymy, jaki silnik się w środku znajduje, czy będzie tam jakaś wskazówka na dokładną datę produkcji. No i przede wszystkim spróbujemy potem zobaczyć, czy ten odkurzacz działa. Odkurzacz Tiger 808 nie jest pierwszym czechosłowackim odkurzaczem, który tutaj na tym kanale oglądamy. Jeżeli pamiętacie, to myślę, że już prawie rok temu oglądaliśmy tutaj starszy model innego odkurzacza produkowanego po II wojnie światowej, również w fabryce Elektropraga. To był odkurzacz V300 o takim cygarowym kształcie.
zresztą bardzo podobnym do polskich odkurzaczy Alfa 2 z Rzeszowa na przykład. Nawet nie wiem, czy w jakiś sposób nie był on inspiracją dla tych polskich odkurzaczy Alfa 2, no ale to pozostaje jeszcze do wyjaśnienia. Tutaj mogę Wam tylko pokazać zdjęcia tego odkurzacza V300 z fabryki Elektropraga, ponieważ on również wyjechał na wystawę do Olsztyna, ale na pewno też do mnie wróci i wtedy sobie takie ładne zestawienie tych czechosłowackich odkurzaczy też tutaj w warsztacie zrobimy. Co ciekawe, to jest odkurzacz, który nawiązywał jeszcze do dawnych przedwojennych odkurzaczy produkowanych przez AEG w Niemczech, odkurzaczy Vampyr 300. Właściwie był on identyczny. Tutaj to, co pokazałem Wam na zdjęciach, to jest troszeczkę nowsza wersja odkurzacza Elektropraga V300, bo on chyba jeszcze wtedy, kiedy firma nie nazywała się Elektropraga, tylko ESA, czyli Elektrotechniczna Spółka Akcyjna. W każdym razie nie jestem pewien, czy w latach jeszcze przedwojennych, czy w każdym razie w latach 40. te odkurzacze Vampyr 300 nie były też gdzieś w zakładach firmy ESA produkowane, a być może nawet te odkurzacze, wczesne wersje odkurzaczy V300 powstawały w jakiś sposób na ich licencji. Tego nie jestem pewien, to też będzie jeszcze do wyjaśnienia. No w każdym razie jeden z takich odkurzaczy Elektropragi już oglądaliśmy. Tak jak Wam powiedziałem, będziemy też jeszcze oglądać odkurzacz Standard, kiedy on wróci do mnie z olsztyńskiej wystawy. A dzisiaj mogę Wam jeszcze pokazać chwileczkę. Tutaj mam troszeczkę inny model, też swego czasu bardzo popularny odkurzacza produkowanego również w fabryce Elektropraga. To jest model Jupiter, pochodzący myślę, że też mniej więcej gdzieś z końca lat 50., z początku lat 60., chociaż tak jak widziałem w Wikipedii, nie wiem czy to się zgadza, Jupitery były produkowane w latach 1956-1959, więc wychodziłoby na to, że jest to jeszcze model z końca lat 50., ale tego nie jestem pewien, być może powstawały też gdzieś na początku lat 60. To jest też jeden z takich w cudzysłowie kultowych czechosłowackich odkurzaczy. Jemu nawiasem mówiąc też jeszcze na tym kanale się nie przyglądaliśmy i trzeba będzie to koniecznie zrobić. W tej chwili ten odkurzacz ma obcięty przewód przyłączeniowy, także no, trzeba go będzie dokładnie przejrzeć. Ale my dzisiaj zajmiemy się tym odkurzaczem Tiger 808. Chciałem Wam tylko, ponieważ już mówiliśmy kilka słów o historii, chciałem Wam tylko przypomnieć bardzo krótko w kilku zdaniach historię fabryki, która go wyprodukowała. Ta firma Elektropraga jeszcze pod inną nazwą powstała w okresie przedwojennym, założona przez Jana Proszwica. O nim mówiliśmy już sporo w nagraniu poświęconym odkurzaczowi V300. W roku 1943, czyli w czasach okupacji hitlerowskiej, z tych pierwotnych zakładów Jana Proszwica powstała firma ESA, to jest skrót od Elektrotechnicznej Spółki Akcyjnej, i ten rok 1943 później przyjmowany był jako właściwie data początkowa historii przedsiębiorstwa Elektropraga i późniejszego przedsiębiorstwa czechosłowackiego ETA. Czy w tym czasie już w latach 40., a może nawet przed wojną, czy były tam produkowane odkurzacze? Przypuszczam, że tak, właśnie te mniej więcej nawiązujące do konstrukcji odkurzaczy AEG Vampyr, ale niestety takich odkurzaczy jeszcze nigdy nie widziałem. Jeżeli uda mi się taki znaleźć albo zdobyć o nich informacje, oczywiście dam znać. W każdym razie w czasie wojny ESA produkowała między innymi wyposażenie elektrotechniczne dla armii niemieckiej, no i dzięki temu wielu pracowników tych zakładów uniknęło deportacji na roboty przymusowe do III Rzeszy. W 1948 roku, czyli już po II wojnie światowej, w komunistycznej Czechosłowacji ESA została upaństwowiona, powstało wtedy przedsiębiorstwo państwowe Elektropraga Chlińsko, które pod tą nazwą istniało chyba do 1960 roku. W 1952 roku przeniesiono do Chlińska produkcję odkurzaczy, która wcześniej odbywała się w fabryce w Rynowicach, a z kolei do Rynowic przeniesiono, tak jak przeczytałem, produkcję samochodów ciężarowych Skoda i na początku lat 50. produkowano m.in. te odkurzacze V300, o którym mówiliśmy, V200 to był taki odkurzacz kubełkowy, troszkę podobny do odkurzacza Siemens Schuckert Protos, który też już na tym kanale oglądaliśmy, ale on też nawiązywał konstrukcyjnie, był właściwie taką kopią przedwojennych niemieckich odkurzaczy AEG Vampyr 200, zresztą on miał bardzo podobne oznaczenie.
To, co jest ważne dla także naszego dzisiejszego odcinka, to w 1953 roku powstał w Chlińsku taki dział rozwoju i projektowania, w którym został zatrudniony jako jeden z czołowych projektantów Stanisław Lachman. O jego życiorysie też troszeczkę później powiemy, bo on miał bardzo duży wpływ na powstanie właśnie tego odkurzacza. I jeżeli dobrze się doczytałem, jeżeli dobrze znalazłem, to odkurzacz w tym kształcie noszący nazwę Standard powstał w 1954 roku. Nie wiem, czy już w 1954 roku był produkowany, czy od 1955. Taką informację też znalazłem. W każdym razie opracowany został w 1954 roku, głównie właśnie przez zespół kilku projektantów pod kierownictwem Stanisława Lachmana i powstawał podobno gdzieś do początku lat 60., najpóźniej chyba do roku 1965 i stał się jednym z takich kultowych czechosłowackich, najbardziej rozpowszechnionych odkurzaczy. Wyprodukowano ponad 1 milion egzemplarzy odkurzacza Standard. Tak jak powiedziałem, odkurzacz Standard, który widzieliście też wcześniej na zdjęciu, mogę to zdjęcie zresztą jeszcze raz tutaj pokazać, jest praktycznie identyczny z zewnątrz jak ten odkurzacz, który oglądamy tutaj dzisiaj, Tiger 808. Obydwa te odkurzacze Standard i Tiger 808 oznaczone są na tabliczce znamionowej. Może pokażę Wam tutaj tabliczkę znamionową tego odkurzacza Tiger 808. Obydwa te odkurzacze oznaczone są jako typ 401. Chyba obydwa, nie pamiętam, ale chyba w obydwu znajdowały się, czy znajdują się 300-watowe silniki. Tutaj właściwie więcej oznaczeń nie mamy. Mamy tu jeszcze tylko numer seryjny, napięcie 220 V. Tutaj na tabliczce znamionowej jest jeszcze jeden bardzo ważny symbol, który można znaleźć na bardzo wielu czechosłowackich urządzeniach gospodarstwa domowego, głównie z lat 60. Zresztą będziemy do niego wracać, bo on pojawi się także w tym nagraniu jeszcze kilkakrotnie. W roku 1960 Elektropraga zmieniła nazwę na ETA. Będziemy o tym też jeszcze mówić krótko w części poświęconej historii. I tak jak znalazłem na stronie internetowej ETA Polska, bo firma istnieje do dzisiaj, to był właśnie logotyp, ówczesny logotyp, chyba obowiązujący od 60 roku przedsiębiorstwa ETA. Aczkolwiek widziałem też jeszcze takie stare logotypy Elektropraga, te charakterystyczne takie w kształcie trójkąta, z tym malutkim logotypem wpisanym w sam środek. Być może na przełomie lat 50. i 60. obowiązywały jeszcze te obydwa logotypy, może potem je jakoś połączono, może od 60 roku obowiązywał już tylko ten logotyp. To jest też trochę ważne, bo moim zdaniem to wskazuje na to, że ten odkurzacz powstał już po roku 1960. Mamy tutaj też logo czeskiego czy czechosłowackiego Związku Elektrotechników. O tym mówiliśmy też w nagraniu poświęconym odkurzaczowi V300. Nie ma tutaj niestety daty produkcji na tym odkurzaczu i wydaje mi się, że o tym już chyba krótko we wstępie powiedziałem, że odkurzacz Standard był produktem przewidzianym na rynek czechosłowacki, natomiast prawdopodobnie odkurzacze z tą tabliczką Tiger 808 były przeznaczone na eksport, bo był to chyba pierwszy czechosłowacki odkurzacz, który zadebiutował na różnych międzynarodowych targach i był również eksportowany pewnie głównie do krajów byłego bloku wschodniego. Można do dzisiaj tych odkurzaczy Tiger 808 dość sporo znaleźć w Polsce. Można ich też do dzisiaj dość sporo znaleźć w Niemczech. I myślę sobie, że takim jednym z głównych odbiorców tych odkurzaczy była Niemiecka Republika Demokratyczna wtedy, pod koniec lat 50. czy na początku lat 60. W NRD właściwie produkowano chyba wtedy tylko odkurzacze pod marką Omega. Przez krótki okres były tam też produkowane takie odkurzacze MK, które sobie tutaj jeszcze obejrzymy, ale jeszcze filmu o tych odkurzaczach nie było na kanale. Był jeden film o takim podłogowym, bardzo ładnym odkurzaczu Omega i wydaje mi się, że z Czechosłowacji były tam także sprzedawane odkurzacze Tiger 808 i wcale nie byłbym taki, nie jestem pewien, czy ta nazwa Tiger tak niemiecko brzmiąca, bo raczej nie pochodzi to z angielskiego, bo nie sądzę, żeby w ówczesnej Czechosłowacji produkty były sprzedawane na rynek angielskojęzyczny. Raczej ta nazwa Tiger, czyli tygrys po niemiecku, była przewidziana właśnie głównie na rynek niemiecki. Nie mam pojęcia, od czego pochodzi ta nazwa, ta część 808.
Nie wiem, wiem, że istniały w Niemczech Zachodnich, chyba do tej pory istnieją takie odkurzacze Tiger, właśnie oznaczane różnymi numerami, produkowane przez firmę Vorwerk. To jest ta sama firma, zresztą stara niemiecka tradycyjny producent odkurzaczy, która do dzisiaj produkuje modele Kobold między innymi. Jedne z takich pierwszych przenośnych w ogóle niemieckich, malutkich, ręcznych odkurzaczy. Nie wiem, może było to jakieś nawiązanie do tych zachodnio-niemieckich odkurzaczy Vorwerk, Tiger, aczkolwiek nie wiem, czy one w latach 60. już były produkowane. Tego jeszcze nie szukałem. Czy powód był jakiś inny? Wiem, że Stanisław Lachman i zespół jego projektantów był odpowiedzialny także za nazewnictwo wielu produktów wypuszczanych na rynek przez przedsiębiorstwo Elektropraga, więc prawdopodobnie także w cudzysłowie maczał palce w nazwie tego odkurzacza, aczkolwiek nie jestem do końca pewien tego oznaczenia Tiger 808. Jeżeli ktoś z Was to wie, bardzo proszę napiszcie w komentarzach, może ogląda ten film ktoś z Czech albo ze Słowacji, kto się z tym spotkał. W każdym razie moim zdaniem Standard i Tiger 808 to jest praktycznie ten sam odkurzacz, tylko chyba produkowany właśnie tak jak powiedziałem, jeden na rynek czechosłowacki, drugi w tym przypadku ten, który mamy tutaj na stole, produkowany raczej z myślą o rynkach eksportowych. Zresztą o Stanisławie Lachmanie, który uważany jest za właściwie jednego z głównych autorów koncepcji tego odkurzacza, jego kształtu, jego konstrukcji, jeszcze bardzo króciutko później w dalszej części tego nagrania sobie porozmawiamy, ale teraz chciałbym się zająć wreszcie obejrzeniem tego odkurzacza, bo sam jestem troszeczkę ciekawy, jak wygląda on w środku, jaki ma silnik. Pokazywałem Wam już tutaj tabliczkę znamionową tego odkurzacza. Jeszcze raz typ 401, numer seryjny, napięcie, silnik 300W. Z zewnątrz ten odkurzacz wygląda całkiem nieźle. Jest przede wszystkim troszeczkę brudny, jest troszkę odrapany. Tutaj ta najwyraźniej nie plastikowa, tylko metalowa i to nie aluminiowa, tylko blaszana tabliczka troszeczkę zaczyna rdzewieć, mam wrażenie w niektórych miejscach, ale napis jest jeszcze całkiem ładnie widoczny. Zobaczymy, jak ten odkurzacz będzie wyglądał po wyczyszczeniu. Najważniejsze jest to, że te bakelitowe pokrywy nie są popękane. Tu są całkiem ładnie zachowane te zaczepy pokrywy wlotu powietrza. Tutaj mamy dekielki czy zakrętki, które umożliwiają łatwy dostęp do szczotek silnika. Zaraz je wykręcimy. Tutaj mamy wylot powietrza, w który również można było w tych odkurzaczach Standard i Tiger 808 podłączać wąż wylotowy i tak jak mówiłem, między innymi używać te odkurzacze jako swego rodzaju kompresorki do malowania czy lakierowania. Wiem, że dziękuję za jeden z komentarzy. Wiem, że na przykład dziadek jednego z widzów malował samochód w ogóle przy pomocy odkurzacza Standard i takiego dołączonego do niego rozpylacza. Wydaje mi się, że jest tutaj umieszczony jeszcze oryginalny przewód przyłączeniowy, bardzo taki gruby. Wydaje mi się, że to są dwa przewody jeszcze w pojedynczej izolacji, ale może sobie to nawet potem jeszcze zobaczymy. Jest tutaj odgiętka przewodu ładnie zachowana. To co na pewno jest nieoryginalne, to jest ta wtyczka. To jest polska wtyczka z późniejszych lat. Prawdopodobnie ta oryginalna uległa zniszczeniu, ale prawdę mówiąc mam chyba nawet gdzieś przy jednym z innych odkurzaczy, nie wiem, może przy jakiejś Gammie 2, czechosłowacką, starą czechosłowacką wtyczkę, którą chętnie wymienię na polską, a tą czechosłowacką z kolei przełożę do tego odkurzacza, ale to już też jak wszystkie odkurzacze wrócą do mnie z wystawy w Olsztynie. To jest właściwie wszystko. Aha, może warto króciutko powiedzieć o tym włączniku w odkurzaczu Standard. Mogę Wam tutaj też pokazać to na zdjęciu. Znajduje się taki okrągły, wciskany włącznik, natomiast tutaj mamy taki włącznik kołyskowy, taki sam jak, momencik, to jest dokładnie taki sam włącznik jak w odkurzaczu Jupiter, który Wam już pokazywałem, ale widziałem również odkurzacze Tiger 808 z takim guzikowym, okrągłym włącznikiem, identycznym jak ten w moim odkurzaczu Standard, także myślę, że jest to tylko kwestia okresu czy lat, w którym ten odkurzacz został wyprodukowany. Przypuszczam, że te wciskane włączniczki były stosowane we wcześniejszych odkurzaczach, gdzieś z połowy lat 50., natomiast później bliżej przełomu lat 50. i 60., czy może już na początku lat 60. chyba zaczęto stosować te kołyskowe włączniki. Tak mi się przynajmniej wydaje, bo ten odkurzaczek Standard, który Wam pokazywałem na zdjęciu, chyba jest starszy od tego modelu Tiger 808, ale to też
wymaga jeszcze wyjaśnienia. Jeżeli wiecie, macie z tym doświadczenie, to oczywiście też bardzo proszę tutaj o informacje. Myślę, że nie ma na co czekać, tylko spróbujemy zajrzeć do wnętrza tego odkurzacza. Jak zawsze chciałbym zacząć od zajrzenia tutaj do worka na kurz. Pokrywa, tak jak powiedziałem, całkiem ładnie zachowana, trzeba ją będzie tylko wyczyścić. Ok, tutaj znajduje się worek na pył. Nie jest taki okrągły jak na przykład w polskich odkurzaczach Alfa 2 czy Alfa K2, tylko dopasowany kształtem do obudowy tego odkurzacza. I to co ciekawe, to tutaj na wierzchu na tym worku znajduje się jakiś napis. Prosim. Niestety nie wiem. Spróbuję zaraz zrobić zdjęcie i wtedy spróbujemy zobaczyć, co tutaj jest napisane. Nawet nie wiem, czy nie ma tutaj czasami jakiejś daty. Może pod innym oświetleniem uda się to zobaczyć. Nie wiem, czy w ogóle na nagraniu jesteście w stanie to zobaczyć. Tutaj jest taki jakby okrągła czy półkolista pieczęć i tutaj idzie jakiś napis. Tutaj jest chyba napisane prosim, czyli prosimy. Prawdopodobnie, nie wiem, tak przypuszczam, bo we wszystkich instrukcjach obsługi polskich odkurzaczy było zawsze napisane, że nie zaleca się prania tego worka. Nie wiem, może jest tutaj na przykład napisane, że prosimy nie prać, nie wrzucać do pralki, ale to co mnie bardzo interesuje, to jest też tutaj jakiś odbity, mam wrażenie, że tutaj numer, nawet nie wiem, czy to nie jest 59 chyba, ale strasznie jest to zatarte. Spróbuję jeszcze wyjść do ogrodu, porobić zdjęcia, pokombinować trochę z różnym oświetleniem i może uda się to przeczytać. Za chwilkę się tym zajmiemy. W środku troszeczkę na tej dolnej części odkurzacza jest rdzy, ale nie dużo. Widać w środku tą ściankę oddzielającą część, w której zbierał się pył od silnika i widać, że jest w środku silnik. Widać tutaj turbinkę silnika. To trzeba będzie też troszeczkę wyczyścić, zabezpieczyć odrdzewiaczem. Pozwólcie, że ja teraz postawię ten odkurzacz pionowo, tylko będę musiał sobie tu przynieść jakąś taką grubszą deseczkę czy kawałek drewna, bo no, w tej chwili go nie postawię, bo będą mi przeszkadzały te uchwyty przedniej pokrywy, ale zaraz coś tutaj między nie podłożę. Ok, tutaj mam takie dwa już sprawdzone przy innych okazjach kołeczki, które sobie zwykle podstawiam. Myślę, że w ten sposób powinno to być w miarę stabilne. Odwinę tylko ten przewód, żeby on tak tutaj nie wisiał i nie przeszkadzał. Ok. A my możemy teraz zajrzeć do znajdujących się tutaj szczotek. Zresztą chyba tak czy inaczej trzeba to wykręcić, żeby zdjąć pokrywę. Zaraz to zobaczymy, ale do szczotek tak czy inaczej można zajrzeć. Taka nakrętka z jednej strony. Tutaj nakrętka z drugiej strony. Wyjmuję szczotki. O, bardzo ładne. Duże szczotki. Nie starte, przynajmniej ta jedna. Druga tak samo, zobaczcie. Może od razu tradycyjnie zawsze to robię i żebym nie zapomniał, zmierzymy sobie ich rozmiary. Czyli tak, w szerszym miejscu 7,70 mi tu pokazuje. Niecałe 8 mm. No 7,70. Można kupić szczotkę 8 mm i troszkę zeszlifować. A w węższym miejscu 5 mm. 5 na 7,70. Długość to będą co najmniej 2,5 cm, myślę. No tak, no 2,5 cm, ok. 2,5. 5 na 7,70 na 2,5 cm. Nie ma problemu. Jeżeli nie identyczne, to 5 na 8 można kupić i troszkę zeszlifować. Teraz mnie ciekawi, prawdę mówiąc, szczerze mówiąc nie widzę tutaj nigdzie śrub trzymających tę pokrywę silnika. Tutaj od środka mam jedną nakrętkę, która tutaj trzyma rączkę, zaraz ją odkręcę, ale bardzo mnie ciekawi, jak jest przykręcona ta cała pokrywa silnika.
podejrzewam trochę, że trzeba będzie tutaj w środku są 4 nakrętki. Prawdopodobnie trzeba je będzie odkręcić i wtedy zsunąć to wszystko już, całą tę pokrywę razem z silnikiem. Najpierw odkręćmy może tutaj nakrętkę, która trzyma tę przednią część rączki. Dobra, postawię odkurzacz ponownie na stole. Zacznę od odkręcenia tutaj nakrętki, która trzyma przednią część rączki. Nie wiem, czy to jest 9 albo 10. O, 9 chyba. A to nawet jest, o, taka śrubka, nie tylko nakrętka. Tu ją sobie wkładam do tej pokrywy, żeby mi nie poginęła. Dobra. Rączka jest odkręcona, ale tu się jeszcze nic nie wysuwa. W takim razie muszę odkręcić, tam są w głębi takie raz, 2, 3, 4 nakrętki na takich długich śrubach. Muszę je wykręcić. Nie mogę znaleźć moich kluczy nasadkowych. Nie mam pojęcia, co z nimi zrobiłem. Może gdzieś u kogoś byłem ostatnio, coś reperowałem i je zostawiłem. Mam nadzieję, że nie spakowałem do jednej z paczek, które tutaj ostatnio pakowałem, bo szukam ich i nie mogę znaleźć, ale może posłużę się po prostu kombinerkami. Troszkę niewygodny jest tutaj dostęp od środka, aczkolwiek przy odpowiednim dopasowanym kluczu by to dosyć szybko szło. Ale już, o, jedną nakrętkę już prawie odkręciłem. Dobra, jedną już mam, teraz druga. Chwilę to trwa, bo te śruby są bardzo długie, trzeba tam dość mocno i długo pokręcić. I mam już 2 takie malutkie nakrętki. No jeszcze 2 mi tutaj zostały. Troszkę trudniejszy jest do nich dostęp tutaj na dole. O, chyba ta też już puściła. Dobra, ja się posiłuję teraz z tą drugą i zaraz, żeby nie przedłużać, zaraz Wam pokażę, jak będzie odkręcona. Ok, już te 2 pozostałe nakrętki też prawie odkręciłem. Troszkę jest to, myślę, bardziej wymagające, jeśli chodzi o zdjęcie tej pokrywy silnika, niż w tradycyjnych odkurzaczach, gdzie tutaj były raz, 2, 3 śruby i po prostu się to zdejmowało. No ale pamiętajmy, że tu przy tym odkurzaczu, o, nakrętki już mam, bardzo dużą rolę odgrywał też design, wzornictwo. Nie jestem nawet pewien, czy gdzieś nie widziałem jakiegoś wywiadu ze Stanisławem Lachmanem, Planeta bez śrub, czy coś takiego, czyli najwyraźniej bardzo dużą uwagę przykładał do tego, żeby na urządzeniach nigdzie nie było widać elementów mocowania. Dobra, odkręciłem tutaj te nakrętki. Myślę, że teraz prawdopodobnie powinienem być w stanie, tu jeszcze podkładki wypadły, też je schowam. Powinienem być teoretycznie chyba w stanie zdjąć tę całą pokrywę silnika. O! Tak. Zobaczcie, super. Aha, to jest jeszcze takie siteczko chyba tutaj chroniące wylot powietrza. Fajny, potężny silnik. Zaraz zobaczymy. No niestety chyba znowu nic nie jest na nim napisane. To jest bardzo częsty przypadek. Troszeczkę trzeba go będzie... O, tutaj kondensator jest przynajmniej. Może na kondensatorze coś znajdziemy. Zobaczymy. Zastanawiam się, czy uda mi się ten silnik tutaj jakoś wyjąć. Od środka już go nie wypchnę. Ale może tutaj jakoś... O! On jest troszeczkę tutaj przyklejony. Zobaczcie, fajnie. Tutaj jest ta wewnętrzna część obudowy. To sobie wszystko zaraz wyczyścimy. No i tutaj mamy silnik, nawiasem mówiąc tak. Tutaj mamy silnik połączony przewodami z włącznikiem znajdującym się tutaj w rączce i rączkę też już mogę... Aha, ona jest tutaj od tyłu po prostu takim haczykiem jakby zaczepiona, a tu przykręcona jedną śrubą. Bardzo fajny design. Tutaj jest taka uszczelka, która kompletnie, mam wrażenie, już sparciała. Tutaj nawet się jakoś tak trochę klei. Tutaj mamy bardzo fajnie widoczny cały ten mechanizm włącznika. Może zrobię zbliżenie. O, teraz bardzo ładnie widać cały ten mechanizm włącznika. Na włączniku też tutaj z jednej strony
jest, może teraz to będzie widać, malutkie logo przedsiębiorstwa Elektropraga. Nawiasem mówiąc, pamiętam, jak oglądaliśmy jeden ze starych polskich odkurzaczy, chyba i tam też był włącznik z fabryki Elektropraga z tym takim charakterystycznym trójkątnym logo. A tutaj z drugiej strony jest logo czy znak jakości Czechosłowackiego Związku Elektrotechników. Czy elektryków, już teraz nie pamiętam dokładnie, jak to się nazywało. Mówiliśmy o tym dokładnie w nagraniu poświęconym czechosłowackiemu odkurzaczowi V300. Poza tym bardzo fajnie działający duży włącznik. No i tutaj silnik. Tak będzie to lepiej widać. Mam wrażenie, że dość podobny do silnika, który widzieliśmy w odkurzaczu V300. Może pokażę Wam tutaj z boku zdjęcie tego silnika z odkurzacza V300. Z tego co pamiętam, niestety nie było na nim kompletnie żadnych oznaczeń. Na tym silniku też na razie chyba nic nie widzę. A nie, jednak jest tutaj, tak. Jednak jest. Ok, tutaj wybite. Typ 401. 14 000 obrotów na minutę. Seria i tu nie wiem. Seria chyba nie jest tutaj wybita. Tutaj powinno być też napięcie i ampery, ale też to chyba nie jest. A nie, jest tu jakiś numerek po serii, nie wiem. Seria i tu jest 5, mam wrażenie, wybita. Strzałka oznaczająca kierunek wirowania. Ciekawi mnie ten kondensator, który tutaj jest na wierzchu. Na kondensatorach często znajdowała się data produkcji. Zaraz wytrę go i jeszcze sfotografuję, bo on jest dosyć brudny. Aha, to jest tylko taka uszczelka. Nawiasem mówiąc, fajnie, bo jest to praktycznie bardzo podobnie zbudowany silnik, tak jak powiedziałem, do tego z odkurzacza V300. Może jeszcze raz zobaczmy tutaj jego zdjęcie. I przynajmniej na tym silniku mamy logo producenta, czyli wiemy, że to jest na pewno czechosłowacki silnik. W tamtym przypadku nie byłem tego do końca pewien. O, śmieszne to zabezpieczenie szczotkotrzymaczy, które jednocześnie amortyzuje ten silnik w tej bakelitowej obudowie. Nie wiem, czy tutaj nie ma czasami daty 68 rok, czyli w tym czasie chyba już nie powinien być ten odkurzacz produkowany, z tego co widziałem w internecie, ale prawdę mówiąc trochę mam wrażenie, że ten kondensator mógł być tutaj wymieniany, tym bardziej, że jak odkręcałem te nakrętki silnika, to widać było wyraźnie, że tutaj w środku w tej obudowie wokół nakrętek jest zdarty lakier, czyli chyba już go ktoś kiedyś wykręcał i bardzo możliwe, że powodem była właśnie wymiana tego kondensatora. Nie jestem pewien, ale tu pod tym trójkącikiem jest chyba, nie wiem, 9, 66 albo 68. 66 jeszcze od biedy chyba mogłoby pasować. No nie, też mam standard produkowany do 65 roku. Do kiedy te odkurzacze Tiger 808 produkowano, tego niestety nie wiem. No nie mamy tutaj niestety pewności, czy to jest kondensator zamontowany fabrycznie, czy był on kiedyś w jakimś późniejszym okresie wymieniany. Nawiasem mówiąc, to jest taki czterokońcówkowy, też no znowu dość nietypowy kondensator, takiego jeszcze nie widziałem. W polskich odkurzaczach najczęściej są to kondensatory pięciokońcówkowe, przepustowe. Tutaj wchodzą dwa przewody zasilające, czyli od przewodu zasilającego, czy tam od włącznika też, w każdym razie nimi jest doprowadzane zasilanie i tutaj wychodzą dwa przewody do uzwojeń silnika i do szczotek. W polskich kondensatorach, na przykład Silesia czy innych, czy takich w niemieckich odkurzaczach najczęściej spotykanych z tego okresu, jeszcze tutaj jest jeden przewód, który jest mocowany do korpusu, czy na masę silnika. Tutaj są tylko 4 przewody, tak. Dobra, zrobię teraz kilka zdjęć tego silnika, wyczyszczę to, zaraz wszystko weźmiemy to do czyszczenia. I za chwilkę wkręcę tutaj szczotki i spróbujemy zrobić małą próbę, czy ten silnik w ogóle działa. Wirnik obraca się bardzo leciutko. Myślę, że tutaj jeszcze bardzo ładnie widać całą tę konstrukcję. Tutaj mamy obudowę odkurzacza. Tutaj mamy wyjęty z niej silnik. I tutaj mamy pokrywę silnika razem z włącznikiem. I tu jeszcze rączka.
Bardzo solidnie to wszystko wykonane. Chciałbym też troszkę wyczyścić ten bardzo brudny przewód przyłączeniowy, bo on jest jednak fajny, oryginalny. Jak się go wyczyści, będzie naprawdę ładnie wyglądał. Wnętrze tego odkurzacza jak zwykle troszeczkę tutaj zabezpieczę odrdzewiaczem. Powinno to przynajmniej sprawić, że nie będzie go już dalej rdzewiał. Trzeba tylko, tak jak zawsze powtarzam, uważać, bo ten odrdzewiacz tutaj zwłaszcza od zewnątrz potrafi troszkę uszkodzić lakier. Ale zwłaszcza od wewnątrz i tutaj na brzegach nic się nie stanie. Ok. Odkurzacz z zewnątrz jest już całkiem ładnie wyczyszczony. Teraz chciałbym oczywiście zrobić próbę tego silnika. Włóżmy najpierw do niego szczotki. I od razu zakręcam tutaj. Tak, szczotka dotyka ładnie komutatora. Tutaj też z drugiej strony. W ten sposób. Sprężynka. I nakrętka. Zaraz sprawdzimy połączenia na szczotkach. Tu sobie postawię miernik ustawiony na sprawdzenie przejścia prądu. Mogę nawet tutaj dotknąć do tych przewodów dochodzących do szczotek. Mamy przejście prądu, a sprawdźmy tu na tych przewodach wychodzących z kondensatora. Tak, też mamy. Tutaj na obudowę jakiegoś przejścia nie mamy. A sprawdźmy jeszcze z ciekawości działanie tego włącznika. Teraz jest rozłączony, połączony, rozłączony, połączony. Ok, powinien działać. No to w takim razie spróbujmy jak zawsze sprawdzić działanie tego silnika przy pomocy regulatora napięcia, żeby on nie ruszył na pełnym napięciu. Tu go troszeczkę tak pod kątem postawię, żeby mógł, jeżeli w ogóle da się uruchomić, zasysać powietrze od spodu. Odkurzacz włączę tutaj do mojego regulatora napięcia. Aha, muszę sobie tylko wziąć gniazdko bez tego bolca uziemiającego. Dobra, już mam, czyli tak, odkurzacz podłączam sobie tutaj do tej listwy. Tę listwę podłączam sobie do regulatora napięcia. Na razie jest odłączony, dobrze. Okulary. Tutaj mam bardzo zmniejszone napięcie na regulatorze. Podłączę go sobie do listwy zasilającej. OK. Bardzo zmniejszone napięcie. Włączam teraz zasilanie. I teraz musimy przy zmniejszonym napięciu włączyć nasz odkurzacz. Super, bardzo ładnie ruszył. Wyłączmy go jeszcze na chwilkę, ostrożnie, bo tutaj na tych stykach jest napięcie.
Ok, zatrzymał się. Włączmy jeszcze raz na dużo zmniejszonym napięciu. Bardzo fajnie, cichutko to działa. Bardzo ładnie działający silnik, płynnie, cichutko, nie czuć tutaj żadnych jakichś, nie wiem, nie widać nadmiernego iskrzenia na tych szczotkach, nie słychać bardzo łożysk. Moim zdaniem ten silnik jest naprawdę w dobrym stanie. Ma już oczywiście swoje lata, pewnie nie chodzi tak jak chodził kiedy był nowy, ale naprawdę całkiem porządnie to działa. Dla porządku zawsze przypominam, że takich silników czy agregatów ssących od odkurzaczy nie uruchamiamy, broń Boże, po podłączeniu do pełnego napięcia, bo one po prostu przy nagłym rozruchu mogą się przewrócić, mogą gdzieś zacząć się obracać, mogą, nie daj Boże, na nas polecieć. Zawsze trzeba je podłączyć przy dużo zmniejszonym napięciu i nie wolno ich stojących tak luzem na stole doprowadzać do tego, że będą pracowały na napięciu zbliżonym do nominalnego. On tutaj działał, myślę, że przy jakichś góra 50, 60, 70 V. Ok, wyłączam listwę zasilającą. Bardzo fajnie działający silnik. Mogę już to wszystko teraz porozłączać. Zrobiłem sobie jeszcze kilka fotografii do dokumentacji, do ewentualnych przyszłych opisów tego odkurzacza i myślę, że teraz możemy się z powrotem wziąć za jego zmontowanie. Tutaj zakładam te fajne ochronę tych szczotkotrzymaczy. Wydaje mi się, że do zmontowania muszę wykręcić tutaj jednak i wyjąć szczotki, bo one mogą przeszkadzać przy wkładaniu tego silnika w obudowę. Ok, w ten sposób wkładam tutaj w obudowę. Dobra, zaraz będę mógł założyć szczotki. Tutaj więcej właściwie nic już się nie mocuje. Zakładam tutaj tę gumę na przód silnika. Teraz tak, będę musiał wcelować tymi 4 śrubami w otwory znajdujące się tutaj w obudowie odkurzacza. Ja sobie tylko może, żeby to się łatwiej nakręcało, nasmaruję sobie te śruby. To im na pewno nie zaszkodzi, a po prostu te nakrętki będą tutaj ładniej chodziły. Dobra. No i teraz, chwileczkę jeszcze, może podłożę tutaj podkładkę, żeby mi się to nie porysowało, ta bakelitowa obudowa od spodu. Ok. No i teraz muszę tak założyć tę obudowę, żeby trafić tutaj w te śruby. O, na szczęście nie jest to skomplikowane. Już się to całkiem ładnie schodzi. Patrzę, czy o niczym nie zapomniałem, ale chyba nie. No i teraz tak. Tutaj mam podkładki, które muszę założyć. Raz. Dwa. Na razie przykręcę 2 nakrętki tak pod kątem, żeby już mi trzymało ten silnik. Tu mam jeszcze takie nakrętki, podkładki chroniące przed odkręcaniem się. Więc też je od razu tutaj nakładam. Rączkę możemy za chwilę. Dobra. Biorę sobie jedną nakrętkę. Tutaj może tego w tej chwili nie było widać, ale wkładam sobie tutaj po prostu rękę z nakrętką. I nakręcam ją na jedną z tych śrub. Prawie doszła do końca. Dobra, tutaj mam już drugą też z podkładkami, to biorę sobie drugą nakrętkę. Tym razem ta jest ta. No, ta jakoś ciężej wchodzi.
Ja sobie tutaj nakręcam te nakrętki, a przy okazji wykorzystam czas, żeby powiedzieć Wam bardzo króciutko o biografii twórcy tego odkurzacza, czyli o biografii Stanisława Lachmana, który urodził się w 1921 roku, a zmarł stosunkowo niedawno, bo w 2011 roku. Można znaleźć dość obszerną jego biografię na stronie internetowej po czesku, ale oczywiście można włączyć tam tłumaczenie na dowolny język. Przeczytałem tam, że Stanisław Lachman był autorem około 1200 różnych przemysłowych projektów, różnych produktów, z których większość, 3/4 zostały zrealizowane, co świadczy o dużym powodzeniu jego projektów. W czasie wojny był robotnikiem przymusowym, pracował m.in. jako projektant w fabryce amunicji, w niemieckiej fabryce amunicji. Po wojnie skończył studia architektoniczne, nawet przez jakiś czas zajmował się ochroną zabytków, a w 1952 roku dołączył do Instytutu badawczego Kowotechna chyba się nazywał ten instytut. Ja jeszcze troszkę więcej przy okazji o nim poszukam informacji. To był instytut, w którym kierował działem zatrudniającym kilku projektantów, opracowującym opakowania, instrukcje obsługi, ale też nazwy różnych produktów i jestem prawie pewien, że te nazwy Standard, czy Tiger 808, czy Jupiter, czy Pluto, nazwy różnych czechosłowackich odkurzaczy pochodziły właśnie od niego czy od jego zespołu i jako projektant w tym instytucie badawczym Kowotechna pracował właśnie głównie dla produktów produkowanych przez przedsiębiorstwo państwowe Elektropraga, tak jak ten odkurzacz Tiger 808. Stworzył około 200 projektów różnych odkurzaczy, mikserów, żelazek, jakichś suszarek do włosów, bardzo wiele kultowych produktów. Właściwie chyba nie było w Czechosłowacji domu, w którym nie znajdowałyby się jakieś sprzęty domowe autorstwa Stanisława Lachmana. A ja tymczasem kończę już dokręcać tutaj te nakrętki w środku. No, przyznaję, że gdyby trzeba było często tę pokrywę zdejmować, to pewnie byłoby to dla osób, które serwisują taki odkurzacz uciążliwe, ale biorąc pod uwagę, że tutaj nawet, żeby wymienić szczotki, nie trzeba tej całej pokrywy zdejmować. Także no, o ile nie ma jakiejś większej awarii wymagającej dostępu do silnika, praktycznie nie trzeba tego ruszać, więc nie jest to jakaś wielka uciążliwość. Załóżmy teraz może od razu też tę rączkę, a jednocześnie pokrywę włącznika. Ją się tutaj zaczepia po prostu o ten otworek. Tutaj tylko ostrożnie, żeby wszystko zostało ładnie spasowane. Ok. Jest tutaj odgiętka wychodzi. Chwileczkę. O, dobrze, włącznik mamy. Ok. Teraz możemy już tutaj przykręcić śrubkę trzymającą przednią część rączki. O, może tak to sobie postawię i o, już chyba nacelowałem tutaj w ten otworek w rączce i już dokręcam. Tak, to była chyba 9, jeżeli dobrze pamiętam. Może nawet 10. Ok, rączka bardzo ładnie się trzyma. Włącznik też ładnie działa. No to załóżmy teraz worek na kurz. Przyznaję, że nie udało mi się tutaj odczytać tego napisu. Nie wiem, prosim, tylko dałem radę odczytać. Jeżeli ktoś zna dobrze czeski, to pewnie może by udało mu się to też dalej przeczytać. Patrzyłem sobie różne po czesku, przez tłumacza różne jakieś zdania, które moim zdaniem mogły być tutaj napisane. Nie wiem, prosimy nie prać worka. To najczęściej na polskich odkurzaczach w instrukcjach to było napisane. Nie wiem, może tu faktycznie jest saczek napisane, czyli taki woreczek, nie wiem, worek na kurz to chyba będzie albo prachowy saczek, albo saczek na prach. Ale nie wiem, no cóż, może tu być też, nie wiem, chronić przed wilgocią, prosimy chronić przed wilgocią, prosimy nie odkurzać mokrych powierzchni, nie wiem, albo nie wiem, przed użyciem prosimy wysuszyć worek, albo co tu jeszcze mogło być napisane, prosimy regularnie wymieniać worek.
nie używać z przepełnionym workiem, nie wiem, ale nie jestem w stanie tutaj nic przeczytać. Szukałem gdzieś, czy nie znajdę jakiegoś takiego woreczka w lepszym stanie, żeby ten napis był zachowany, ale nic takiego nie znalazłem. Jeżeli wiecie, widzieliście coś takiego, nie wiem, jesteście może z Czech i wiecie, co tutaj mogło być napisane, dajcie proszę znać. Na razie zostanie to zagadką, a my ten woreczek możemy tak czy inaczej już tutaj do odkurzacza włożyć. Jego trzeba tutaj tylko odpowiednio ułożyć i on już się bardzo ładnie wpasowuje. Już jest teraz wpasowany. Ja go nawet dosyć porządnie odkurzyłem. No i teraz możemy założyć tę przednią pokrywę wlotu powietrza. Ją też trzeba tutaj ładnie wpasować. O, teraz weszła całkiem ok. Zapinamy te klamry. Raz, dwa. Wszystko chyba tutaj się ładnie spasowało. Odkurzacz mamy prawie zmontowany. Jeszcze muszę włożyć do niego oczywiście szczotki. Tutaj w przewidziane na nie miejsca. Bardzo fajne rozwiązanie, zwłaszcza w takich urządzeniach, gdzie jednak te szczotki trzeba regularnie wymieniać. Z tym dostępem na zewnątrz. Bardzo dużo starych niemieckich urządzeń miało takie rozwiązanie. Nawiasem mówiąc, w tym odkurzaczu V300, który wcześniej oglądaliśmy, tego nie było. Trzeba było zdjąć całą pokrywę silnika, żeby dostać się do silnika i do szczotek. Ale tam z tego co pamiętam szło to bardzo łatwo, po prostu odkręcało się trochę tak jak w polskich odkurzaczach Alfa 2 śruby trzymające pokrywę silnika i można było spokojnie do szczotek się dostać. Wygodniej jest jednak wkładać i zakładać te szczotki na samym silniku. No ale też trzeba przyznać, że nie jest to czynność, którą wykonuje się, nie wiem, codziennie, a tylko raz na jakiś czas przy pracach serwisowych. O, chyba udało mi się dopchnąć tę pierwszą szczotkę i mogę już zakręcić tutaj tę zakręteczkę. Ok, trochę szerszym śrubokrętem. Mam nadzieję, że ona tam doszła do końca. Teraz druga. Tak trochę trzeba się poszarpać z tymi szczotkami, żeby je tutaj włożyć, bo te ścianki z boku troszeczkę przeszkadzają. O, wchodź tam. O. Dobra, weszła. Teraz tylko jeszcze, żeby nie wyskoczyła, zanim tego nie nakręcę. No, szczotki włożone. Taka kwestia trochę wymaga do przyzwyczajenia. Odkurzacz mamy już zmontowany. Tak sobie patrzę jak zawsze, czy coś mi tutaj nie zostało i zorientowałem się, że zapomniałem założyć tutaj od środka pokrywy silnika. Powinno być jeszcze od środka włożone takie siteczko, które, no nie wiem, chroniło tutaj w każdym razie ten wylot powietrza przed tym, żeby, nie wiem, coś tam nie wpadło, albo raczej chyba, żeby nie wsadzić tam palucha i nie dotknąć gdzieś jednego ze styków w tym silniku. No zapomniałem tego włożyć, przepraszam, może jak będę następnym razem kiedyś ten odkurzacz rozmontowywał, to włożę, a może się zaraz okazać na przykład, że coś nie działa, a żeby o tym nie zapomnieć, to ja to po prostu włożę tutaj do worka na kurz. Zawsze tak robię, że jakieś elementy odkurzaczy, które mam, albo jakieś części zapasowe, po prostu wkładam do worka na kurz i potem łatwo je znajduję. Poza tym chyba wydaje mi się, że nic nie zostało. Odkurzacz mamy zmontowany. Niestety akcesoriów do niego nie mam, ale myślę, że akcesoria są dokładnie takie same jak przy odkurzaczu standard, a to sobie obejrzymy, tak jak powiedziałem, jak odkurzacz standard do mnie wróci i będziemy mogli zrobić o nim nagranie i w tym nagraniu na pewno znowu ten Tiger 808 jeszcze raz się pojawi. No to co? To myślę, że skoro odkurzacz mamy zmontowany, to podłączmy go teraz jeszcze raz do prądu i zobaczmy jak działa po zmontowaniu. Myślę, że ciągle zrobię to jeszcze z użyciem mojego regulatora napięcia. Biorę sobie znowu tutaj listwę zasilającą, taką bez tego bolca uziemiającego. Tę listwę sobie wpinam do regulatora napięcia. Regulator wpinam już tutaj do normalnej, w cudzysłowie, listwy zasilającej. Ok, zmniejszę napięcie, chociaż teraz już jest silnik porządnie umocowany w odkurzaczu, więc nie muszę aż tak bardzo go zmniejszać. Włączmy prąd. Dobra, i włączmy teraz odkurzacz.
i możemy podnieść napięcie właśnie do takiego mniej więcej 220 V, na jakie on był przewidziany. W tej chwili odkurzacz powinien właściwie działać z pełną mocą. I jak słyszycie, on naprawdę dobrze tutaj zasysa. I tutaj też porządnie dmucha. Bardzo ładny głos silnika. Nie czuć też, żeby coś śmierdziało. Moim zdaniem naprawdę super fajne, ładnie działające urządzenie. Zobaczymy, jak będzie działał w porównaniu z tym odkurzaczem standard, w którym teoretycznie powinien znajdować się dokładnie taki sam silnik. Co ciekawe, wiem, że ten mój odkurzacz standard, który teraz jest w muzeum i który jest dużo ładniej zachowany z zewnątrz niż ten Tiger 808, podobno jest niesprawny, a nawet powoduje jakieś zwarcie, także wyrzuca bezpieczniki w instalacji domowej. Trzeba będzie do niego koniecznie zajrzeć, zobaczyć, co się stało, czy gdzieś jest jakieś zwarcie na przewodach, czy może jest zniszczony kondensator. Bardzo mnie to ciekawi i czekam, aż standard do mnie wróci. Ale cieszę się, że ten Tiger, który był taki może troszkę niepozorny, trochę brudny, trochę podrapany, może w nie najlepszym stanie, naprawdę super działa. Bardzo Wam dziękuję za ten wspólny przegląd tego ciekawego odkurzacza Tiger 808 z fabryki Elektropraga Chlińsko. Powiedzmy tak bezpiecznie z przełomu lat 50. i 60. Tam widzieliśmy na kondensatorze chyba datę 66 czy 68, ale wydaje mi się, że ten kondensator mógł być troszkę w późniejszych latach wymieniany. Jeżeli macie więcej informacji o tych odkurzaczach, dajcie proszę znać w komentarzach. Tak jak powiedziałem, wydaje mi się, że Tiger 808 to był odkurzacz tego samego typu, typ 401, co odkurzacze standard, ale chyba przeznaczony raczej na rynki zagraniczne i podobno był takim dużym sukcesem produktów fabryki Elektropraga Chlińsko. Ja przyznaję, że bardzo mnie te czechosłowackie odkurzacze zaintrygowały. Tak jak Wam mówiłem, no nie był to pierwszy czechosłowacki odkurzacz, bo oglądaliśmy już wcześniej ten odkurzacz V300, również z fabryki Elektropraga, którego historia sięga jeszcze czasów przedwojennych i oparty był tak naprawdę o niemiecką konstrukcję odkurzaczy AEG Vampyr 300. Ten odkurzacz Tiger 808 i odkurzacz standard to były takie kultowe czechosłowackie urządzenia zaprojektowane przez zespół pod kierownictwem Stanisława Lachmana. O tym już mówiliśmy i myślę, że w jednym z następnych odcinków, może nie od razu w następnym, ale w jednym z następnych obejrzymy sobie też ten również kultowy, również bardzo znany czechosłowacki odkurzacz Jupiter z tej samej fabryki Elektropraga. Bardzo mnie ciekawi, jaki silnik znajdziemy w tym odkurzaczu i bardzo mnie ciekawi, czy on będzie działał. Pokazywałem Wam, że jest tutaj odcięty przewód, a w następnych odcinkach na pewno będę chciał zaprosić Was na takie małe zwiedzanie moich odkurzaczy, które mam zgromadzone w piwnicy. To będzie film, który nakręciłem jeszcze przed wypożyczeniem większości moich odkurzaczy na wystawę w Muzeum Nowoczesności w Olsztynie. Zresztą mam nadzieję, że niedługo to one do mnie wrócą i będziemy mogli ponownie kilkoma z tamtych odkurzaczy się zająć, między innymi właśnie czechosłowackim odkurzaczem standard, który mam, tak jak Wam powiedziałem, w bardzo ładnym stanie, z kompletem akcesoriów, ale niestety nie działający i to będzie też taka zagadka do rozwiązania, dlaczego odkurzacz zachowany praktycznie w stanie fabrycznym nie działa. Wszystko to w następnych odcinkach. Za dzisiaj bardzo Wam dziękuję i cieszę się już teraz na następne spotkanie. Cześć, do zobaczenia.